Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona Zylo W20i. Telefon wyprodukowany między 2010 a 2011 rokiem. I dość stylowo wygląda. Sony Ericsson, jak widzicie, Walkman. Tutaj jeden tak naprawdę z najlepszych Walkmanów, jakie zostały wyprodukowane przez tą markę Sony Ericsson. Tutaj pokazywałem Wam w tym krótkim filmiku, że telefon obsługuje naprawdę sporą ilość formatów audio, w tym FLAC i WAV. No i tutaj spójrzmy na przedniej ściance obudowy. Mamy bardzo wygodne tutaj klawisze numeryczne. Klawisze funkcyjne też są dość wygodne w tym przypadku. U samej góry oczywiście otwór na nasz głośniczek od rozmów. Na bocznej ściance widzimy klawisz ściszenia, pogłaszania. Tutaj skrótowy odtwarzacza, tutaj widzimy MP3. I też skrótowy jako aparatu. Jak wejdziemy sobie w aparat, przy okazji możemy zrobić tym klawiszem właśnie zdjęcie. Tu w tym przypadku nie ma autofokusa. Na drugiej bocznej ściance widzimy tutaj fajne wygrawirowany napis Walkmana. Fastpod ładowania tutaj standardowy Sony Ericssonowy. Na tylnej ściance widzimy aparat fotograficzny. No tutaj dość sobie jakości 3,15 megapikselowy. No niestety nie mamy diody, która by wspomagała nasz aparat nocą i która służyłaby jako funkcja naszej latarki. No i tutaj Walkman, napis marki Sony Ericsson oraz na samym dole otwór na nasz główny głośnik. Tu zobaczymy sobie jeszcze baterię. Bateria jest znacznie inna od poprzednich soniaczków. Jest to BST39. Jak widzimy, telefon obsługuje karty pamięci. No tutaj już nowocześniejsza, w końcu wyszła wersja micro SD. Tutaj maksymalnie do 16 GB. Naprawdę dość spora pamięć na taki telefonik. I tu zobaczymy jeszcze pod informacyjną nalepką Sony Ericsson Zylo W20i. Został wyprodukowany w 2010 roku, w 43 tygodniu. I tu zobaczymy jeszcze, został wyprodukowany w Chinach. I to tak naprawdę tyle. Przechodzimy sobie dalej. Teraz sobie nasz telefonik uruchomimy i zobaczymy jego tutaj podstawowe funkcje, jak tutaj gra na głośniku. Tutaj w tym przypadku telefon posiada tylko jeden głośnik. Zawsze wydawało mi się, że on posiada dwa głośniki, tutaj stereo. I poczekamy, aż nam się zaloguje do menu. Tutaj chwilę to potrwa. Aha, tu jeszcze widzimy na boku otwory na naszą smycz. Oczywiście. I na klawiszach tutaj numerycznych widzimy otwór na nasz mikrofonik. Tutaj dużo telefonów było właśnie z tym operatorem Plus. Były brandowane przez właśnie operatora Plus. I czekamy tutaj, aż nam się wszystko spokojnie zaloguje, żeby się nie zawiesiło po prostu. Wchodzimy sobie w menu naszego soniaczka. Tu z samej góry mamy jakiś, chyba chodzi o Plusa, chyba tak, zakładkę internetową. Plus.pl, następnie rozrywka. Tu widzimy te podstawowe funkcje, jeśli chodzi o Sony Ericssony. Tutaj usługi lokalizacyjne. Tutaj możliwe, że telefon obsługuje GPS-a zewnętrznie, ale wątpię. Prawdopodobnie pewnie GPS jest internetowy. Gierki. Tu widzimy spora ilość gier. Może sobie później otworzymy te gierki, jak nam tu zostanie trochę czasu, żeby nie przedłużać. Nagrywanie dźwięku. Następnie nasz aparacik. Tutaj możemy sobie cyknąć zdjęcie tym aparatem. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj nie ma autofokusa, więc jakiejś jakości bardzo dobrej się nie możemy spodziewać. Tutaj cykniemy sobie zdjęcie. No i tak wygląda zdjęcie zrobione tym telefonikiem, aparatem 3,15 megapikselowym. Tutaj sobie oczywiście możemy też nagrać wideo, pewnie w 3GP. Wideo dość tutaj fajnie nagrywa, na pewno lepiej jak zdjęcia. Nagrywanie wideo. Wychodzimy sobie z tego. Następnie pisanie wiadomości naprawdę jest tutaj bardzo
bardzo wygodne, bardzo miękkie klawisze T9 i tutaj fajnie one są tutaj wyprofilowane, więc naprawdę mega fajnie się tutaj użytkuje, jeśli chodzi o SMS-y. Wycofujemy sobie to wszystko. Kolejna opcja multimedia, no i tutaj mamy oczywiście nasze dźwięki, zdjęcia, wideo, gierki, kanały internetowe i ustawianie tutaj naszych multimediów. Radyjko tutaj tylko działa, jeśli zainstalujemy nasze słuchawki, bo będzie działał jako antena. Kontakty, Walkman. Tu sobie możemy przejść od razu do Walkmana. Połączenia, organizator. No i tu mamy alarmy, aplikacje, menedżer naszych plików, przesyłanie plików. To jest fajna opcja w tych nowocześniejszych Sonysonach. Była taka też opcja również w 995, w Hensel, pamiętam, no i w innych też Elm i w innych różnych Sonysonach. Przesyłamy sobie jakieś pliki internetowe. Tutaj właśnie zapisuje nam się w tym właśnie przesyłanie plików. Kalendarz, zadania, notatniki, połączenia wideo, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator, no i w tym przypadku brakuje właśnie diody, która by służyła jako funkcja latarki. Tutaj w ustawieniach mamy oczywiście podobne wszystko jak w większości soniaczków. Tutaj spójrzmy sobie coś ciekawego. O, mój numer jakiś nie wiadomo pochodzenia, oczywiście to jest nie mój numer. Karta jest nieaktywna i tu mamy pamięć naszego telefonu 234 MB. No i karta pamięci w tym przypadku jest 1 GB. Dźwięki, wyświetlacz, tutaj sobie możemy oczywiście ustawić jasność wyświetlacza najniżej do 50 i maksymalnie do 100. Połączenia, no w tym przypadku telefon obsługuje Bluetooth. I niestety nie mamy połączenia przez Wi-Fi, a tutaj by się na pewno przydało, bo telefon miał tutaj na pewno wyświetlacz 2,6 cala. Tutaj Bluetooth poprzez USB oczywiście, transmisja danych, ścieżki komórkowe, możemy sobie tutaj przełączyć GSM i 3G, bądź tylko GSM, czyli 2G. Ustawienia internetowe, no i wszystkie podobne inne ustawienia. I tu mamy fajną zakładkę pomoc. Tutaj gdybyśmy coś nie wiedzieli w tym telefonie, to tutaj wchodzimy i sprawdzamy wszystko, jak to wygląda, co możemy po prostu poszukać czy pozmieniać. Tu sobie jeszcze możemy oczywiście przejść do naszego kodu serwisowego, systemowego. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda jeszcze. Sprawdzimy sobie wszystkie opcje, prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Tu są główną informacją o naszym modelu, model W200i, to model serwisowy. Następnie informacje o naszym oprogramowaniu R7DA062. Tutaj jeśli mamy taką możliwość, jeśli potrafimy to zrobić, to możemy wymienić nasze sterowniki wyświetlacza, aparatu, nasze sterowniki tutaj inne jeszcze, jakie chcemy. Dźwięku, akustykę również. Tak to wygląda. Tu możemy sobie ściągnąć, jeśli jest w telefonie. Konfiguracja i ciekawa opcja, jak w niektórych Sonysonach wysuwanych, licznik rozsunięcia telefonu. Tu możemy sprawdzić, ile tak mniej więcej już ktoś rozsunął sobie nasz telefon, ale to oczywiście zapisuje się na płycie głównej. Jak ktoś ma nową płytę, to może to oszukać. I też to można w jakiś sposób złamać, bo kiedyś właśnie kombinowałem w wgrywaniu z softu, nie zniknęło to, a nieraz po prostu coś pogrywam, jakieś sterowniki czy coś w tym stylu i ten licznik rozsunie się po prostu usuwa do zera. Coś jest nie tak, powiem szczerze, że można to obejść po prostu. Coś jest nie tak. Ale w tym przypadku widzimy, że jest 12707. No taki Sonaryson W995 spokojnie wytrzymuje do 50 000 takich wysuwów, a taki Sonaryson właśnie jak ten Zylo to naprawdę, no nie wiem, czy dociągnie do 20 000. Jak dociągnie, to naprawdę bardzo jest super, bo to jest tutaj w tym przypadku jest bardzo słaba taśma, może nie taka bardzo słaba, jak po prostu źle jest umiejscowiona w złym tak jakby punkcie, źle jest
tutaj ustawiona i dopasowana, dlatego się po prostu szybko zużywa. Chyba po prostu o to mi po prostu chodziło, żeby co chwilę po prostu serwisować ten telefonik i mieć z tego po prostu zysk. Ustawienie usług, tutaj ładowanie naszego telefoniku poprzez włączenie naszego USB do komputera. Tryb tutaj Java, teksty usług, tu możemy sobie sprawdzić nasze wszystkie funkcje, czy działają prawidłowo w tym telefoniku. Wyświetlacz główny, nasz ekran, tutaj nasze kolory wyświetlacza, tu oczywiście rzadko, żeby cokolwiek się popsuło. Dioda wyświetlacza, tutaj rzadkość. Nasza klawiaturka, podamy wszystkie nasze klawisze boczne, tutaj z wszystkich stron jakie są. Główny głośnik, słuchaweczka, wszystko jest. Nasz mikrofon, tutaj sobie sprawdzamy. Halo, halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Następnie wibracja, aparacik. Tutaj przyspieszeniomierz, czyli nasz czujnik ruchu. Tutaj oczywiście widzicie działa. Karta pamięci, czy złożona jest złożona. Radio FM, no i łączny czas połączeń naszych tutaj rozmów. Ile zostało już przeprowadzonych rozmów naszych tutaj z tego telefoniku. 42 godziny 07 minut i 19 sekund. I sobie jeszcze nie sprawdziliśmy naszych dźwięków tutaj oryginalnych. Sobie zobaczymy, jak nasz telefon tutaj sobie radzi. Na głośniku.
sobie sprawdzimy jeszcze kilka dzwonków tych nieoryginalnych w jakości tutaj flag i w jakości, zobaczymy sobie, chyba już nie mam, chyba usunąłem, to sobie sprawdzimy w jakości tutaj flag. Jeśli chodzi o ten telefon od Sonera Zylo, dla mnie jest bardzo ładnym telefonikiem. Tutaj niestety brakuje kilka takich istotnych spraw. Dla mnie najważniejsza sprawa w tym telefonie to brak tutaj latarki i brak tutaj również 3,5 jacka. To są największe wady tego telefoniku. No i jeśli chodzi o aparat, mógłby być tutaj znacznie lepszy, przynajmniej 5 megapikselowy. Takie jest moje zdanie o tym telefoniku. Aha, i oczywiście jeszcze taśma główna tutaj naprawdę na bardzo niskim poziomie, więc jeśli chodzi o zakup tego telefoniku, jeśli chciałbyś go używać tutaj na co dzień, no, naprawdę jest tutaj uroczy, ładnie wygląda, ale jeśli chodzi o taśmę, to naprawdę musiałbyś sobie chyba dokupić kilka takich taśm. No, jak widziałem tam na internecie, spokojnie sobie takie taśmy odnajdziesz i kupisz, bo są na stanie akurat, jeszcze nawet w tych czasach, więc sobie na pewno poradzisz. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, stawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w przyszłości, no i te oczywiście, które już nagrałem wcześniej. Dzięki za dziś, do usłyszenia, pozdrawiam, hej.